Kiedy chcemy wykonać rysunek albo namalować obraz z natury, często przetłacza nas ilość informacji, które mamy przed sobą. Jeżeli jest to jakiś las, park, kwietnik, tych informacji jest bardzo dużo. Jednym z takich sposobów jest zrobienie zdjęcia, bo wtedy jakby ilość tych informacji zostaje ograniczona do naszego zdjęcia, ale i tak potrafi to być zbyt chaotyczne, to co jest na tym zdjęciu, w stosunku do tego, co możemy namalować. I czasami szukamy idealnego zdjęcia, takiego zdjęcia, które będzie samo w sobie już bardzo dobre, bo wydaje nam się, że wtedy na podstawie tego będziemy w stanie namalować super obraz. Z mojego doświadczenia wygląda to tak, że bardzo dobre zdjęcia zwykle nie są dobrym początkiem do obrazów. Właściwie ostatnio fotografuję, co się da i kiedy się da, i w ten sposób tworzę sobie taką bazę zdjęć referencyjnych. I dzisiaj wybrałam jedno z takich zdjęć i pomyślałam sobie, że ono będzie fajnym sposobem na pokazanie Wam, na czym polega ta chaotyczność natury i jak sobie z nią poradzić, żeby nasz obraz wyszedł ciekawy. Bo w momencie, kiedy dokładnie namalujemy to, co jest na zdjęciu, to bardzo często się okaże, że jest za dużo detali, elementy są w nieciekawym miejscu, ten obraz będzie o wiele słabszy. W malowaniu nie chodzi o to, żeby wykonać kopię rzeczywistości. Chodzi o to, żeby wykonać dobry obraz. Więc tak naprawdę musimy skorzystać z tego, co widzimy, jeżeli to jest malowanie realistyczne. Korzystamy z tego, co zobaczyliśmy i na podstawie tego tworzymy swoją kompozycję, tworzymy swój obraz. Pokażę Wam teraz jedno z takich narzędzi, które w bardzo dobry sposób działa, jeżeli chodzi o radzenie sobie w plenerze z ilością informacji, bo ogranicza nam tą ilość informacji. To jest po prostu karteczka papieru z wyciętym otworem. Ten otwór ma 3 na 4 cm. Odpowiada to proporcjom najczęściej używanego przeze mnie papieru, który ma 30 na 40, więc ma ten otwór takie proporcje jak moja kartka papieru. Ta dziurka ma takie proporcje. I kiedy jestem na zewnątrz albo nawet w domu, kiedy korzystam ze zdjęcia na monitorze wyświetlanego, to po prostu patrzę przez ten otwór i zaczynam sobie w ten sposób komponować, jaki element tej rzeczywistości chciałabym zamieścić na moim obrazie. Mogę przybliżać sobie tą karteczkę, oddalać. Patrzę na to, co jest tam dalej. Natomiast ta kartka mi po prostu ogranicza resztę i jakby widzę, co będzie na tej mojej już pracy. Oczywiście na komputerze można zdjęcie przyciąć, ale ja najczęściej robię tak, że najpierw sobie patrzę przez ten otworek na moje zdjęcie na komputerze, a dopiero potem, jeżeli przycinam, to dopiero potem je przycinam i mam wrażenie, że efekty wtedy są dużo lepsze. Narzędzie, które za darmo każdy sobie może zrobić, wystarczy troszeczkę grubszy kartonik papieru. I teraz pokażę Wam właśnie to zdjęcie i ten chaos, który się tutaj na nim dzieje. Zdjęcie jest w pionie, więc przekręciłam sobie monitor, żeby też był w pionie. Dzięki temu mam o wiele większe powiększenie tego zdjęcia. Jak widzicie, jest to jakaś rabata z kwiatami. Ja to zdjęcie zrobiłam w Sopocie koło hotelu, gdzie ślicznie to wyglądało. Zrobiłam dużo zdjęć i dzisiaj wybrałam akurat to. I od razu widzimy, że na tym zdjęciu dzieje się bardzo dużo. Jak popatrzymy na ten dół, to wszystko jest tutaj właściwie nieinteresujące zupełnie. To, co mnie do tego zdjęcia przyciągnęło, to właśnie to, w jaki sposób ta jeżówka kontrastuje ładnie z tym tłem, jak ją tutaj bardzo dobrze widać. Podoba mi się też ten fragment, kontrast między tymi takimi zielonkawymi płatkami tego kwiata, a tutaj tymi takimi fioletowo-purpurowymi, bardzo ciemnymi liśćmi. I też ta jeżówka z tej strony. To, co mi się nie podoba, to to, że tu mamy te dwa kwiatki obok siebie, tak, i no właściwie to tak średnio wygląda, bo nasze oko tak będzie przeskakiwać od jednego do drugiego. Zobaczycie, jak zacznę zajmować się właśnie komponowaniem tego, czyli jak będę chciała na nowo rozmieścić te elementy, które tutaj widzę na mojej kartce,
to po prostu pewne w ogóle usunę, zredukuję. Właśnie zastanawiam się, który z tych kwiatów bardziej mi tutaj pasuje. Można sobie to przysłonić raz jeden, raz drugi. I rozmieszczę to w taki sposób, żeby mi pasowało. Czyli nie będzie to tak jak tutaj na tym zdjęciu, ale postaram się to zrobić tak, żeby było ciekawie. Podoba mi się też to, w jaki sposób tutaj te kwiatuszki, to chyba Verbena bonariensis, w jaki sposób je tutaj widać na tle ściany. Także zaraz Wam pokażę, jak będę robiła takie bardzo proste, kompozycyjne szkice, tylko po to, żeby rozmieścić te elementy, które mam teraz przed sobą w ciekawy sposób na kartce. Szkicownik, pisak, tomboł czarny. Dzisiaj będę te szkice robiła tylko czarne na białym, żadnych tonów pośrednich. Pod ręką też to okienko, żebym mogła sobie zerkać na moją kompozycję i na to, co chcę tam zamieścić. I zrobię sobie tak na szybko 3 takie okienka i w tych okienkach szybciutko zrobię jakieś proste szkice. Będą kształty bardzo, bardzo prościutkie. Podoba mi się to, że ta jedna jeżówka jest troszeczkę pod skosem, łodyga. Podoba mi się kształt tej jasno-zielonej jeżówki i tej drugiej tu. Tu mi się podoba jeszcze taki jeden z tych kwiatków i tutaj jakiś jeszcze następny. Tu gdzieś mam taki obszar ciemny. Tu powiedzmy idą te liście z tyłu i tutaj trochę tej werbeny. I teraz, żeby to było tak jak mówiłam, prościutko, szybciutko, zaznaczam ciemnym kolorem tylko te najciemniejsze miejsca. I to jest taki mój pierwszy układ. I teraz spróbuję powtórzyć to, modyfikując, może zaczynając od pewnych elementów. Zastanowię się, czy chcę może większe mieć te niektóre kwiaty, może w innym miejscu troszeczkę. Zaczynam od tych, które są dla mnie najważniejsze. Staram się to uprościć najbardziej jak mogę. Nie chodzi teraz o poprawny rysunek, ani o nic takiego. Chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, gdzie to wszystko ma być. Spróbuję teraz po prostu zaplanować to tymi 3 kółkami. Może to mi dała trochę wyżej. Też te kierunki linii są ważne. Tutaj je pominęłam na razie. I rysuję sobie następne. Nie chcę, żeby one się znajdowały dokładnie na tej samej wysokości. Chcę, żeby zawsze była jakaś nierównowaga. Tu mi chyba trochę za równo to wyszło. One są dosyć podobne do siebie, ale różnią się odrobinę. Ten mi się chyba podobał, jak był tutaj najniżej. Tutaj takie łyse miejsce jest na tym zdjęciu, więc staram się przesunąć te mniejsze kwiaty z tej strony, żeby trochę mi tutaj coś zrobiły. I tutaj mam wrażenie, że zostawiam sobie za mało miejsca na tą werbenę i zastanawiam się, czy mogłabym ją tak po prostu zrobić, a te zielone tu niżej. Jak w ten sposób robię, to przełamuję taką jedną równą linię poziomą i myślę, że to będzie troszeczkę ciekawsze. No zróbmy jeszcze jeden. O, tu dajmy jeszcze taki jeden, tu by się przydało coś, taki malutki tam był. Ten podoba mi się najbardziej. Złamałam tą linię prostą, traf jakiś tam w tle. Te fioletowe liście dałam trochę do góry. Tu będzie bardzo mocny kontrast, więc możliwe, że będę musiała go troszeczkę zmniejszyć, żeby to się tak nie wyrywało.
Chcę, żeby nasz wzrok podążał w stronę tego kwiata, tej jeżówki. Potem przenosił się w to miejsce i potem w to, żeby taki powstawał trójkąt, po jakim porusza się nasze spojrzenie na tym obrazie. Dzisiaj będę malowała na papierze welurowym firmy Hannemühle. Wcześniej malowałam już na papierach welurowych, ale tej firmy jeszcze nie próbowałam, więc to jest taki pierwszy raz dla mnie. W tym bloku, który kupiłam, format 30 na 40 cm, jest kilka różnych kolorów papieru. Każda kartka, a jest ich 10, ma inny kolor. Ja na dzisiaj wybrałam taki dosyć neutralny, szarawy kolorek, ponieważ jeszcze nie wiem, jak będzie się zachowywał ten papier, więc ten taki neutralny kolor jest taki najbezpieczniejszy. Zrobię wstępny szkic tutaj, naniosę te elementy według mojego szkicu tego czarno-białego i wtedy zabieram się dalej do malowania. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. Patrzę teraz na pracę, już jest w większości skończona. Ta część jest w miarę ok. Możliwe, że tutaj troszeczkę jeszcze rozjaśnię koło tego kwiatka i może tutaj parę miejsc jeszcze przyciemnię, ale to tak przykuwa uwagę, dobry kontrast jest. Muszę się zastanowić jeszcze, co z tymi kropeczkami i może jakoś je w niektórych miejscach trochę gęściej zrobić i zrobić jakieś łodygi od nich. Ten ciemny obszar jest mniej więcej ok. Tu zastanawiam się, może jeszcze troszeczkę tym fioletem zejdę w dół, tutaj, żeby to zróżnicować. Ten kwiatek jest w miarę, tutaj też. Tu mnie tylko jeszcze zastanawia, bo troszeczkę stapia się z zielenią ten kwiat
I myślę, że muszę jeszcze tutaj troszeczkę te brzegi im ostrzejszym kolorem pociągnąć. Dodaję teraz odrobinę tego takiego ciemnego, zgaszonego różu i staram się bardzo delikatnie pociągnąć, żeby nie zrobić mocnego śladu, a żeby mniej więcej odrobineczkę tego koloru tutaj tak delikatnie dodać tu i ówdzie. I to pozwoli, żeby... O, tu może za mocno. Żeby taką większą spójność kolorystyczną dać. A tu nam brakuje tego. W momencie, kiedy jest już grubsza warstwa pastelu, to jeden z drugim zaczynają się mieszać. Tutaj na tym welurowym to mieszanie jest delikatne dosyć. Nie jest takie mocne jak na innych papierach. Ale i tak przy pewnej ilości pastelu to mieszanie zawsze będzie następowało. Zwłaszcza jeżeli użyję trochę twardszy pastel na to, co wcześniej malowałam miękkim. Obraz jest już prawie skończony. Zrobiłam sobie przerwę i popatrzyłam na niego po jakimś czasie. Wzięłam go do innego pomieszczenia, bo to pozwala jakby tak odzwyczaić się od patrzenia na niego. Nie wiem na czym to polega, ale umieszczenie obrazu w innym miejscu pozwala jakby na takie świeższe spojrzenie. I widzę dwa główne problemy. Po pierwsze, mam wrażenie, że cały obraz wyszedł mi troszeczkę za chłodny. I myślę, że będę go teraz ocieplać odrobinę. Przede wszystkim zmienię tą część jasną tu. Pasuje mi to, jakie to jasne jest, natomiast za dużo się tutaj pojawia takich różów, fioletów i jest wrażenie też za bardzo może skomplikowanej tej przestrzeni, a poza tym takiego chłodu. Więc na pewno tutaj będę ocieplała i troszeczkę może to uporządkuję. I drugą taką rzeczą jest ten obszar, który mi się nie podoba z kwiatkiem. Ten cały tu narożnik. To jest to miejsce, które cały czas mi sprawiało problem. Może jakoś nie mogłam podjąć decyzji, co dokładnie z tym zrobić. Więc pomyślałam sobie tutaj, że żeby uporządkować to, tutaj jest problem walorowy. Zbyt podobne są w jasności te miejsca do siebie i nie wiadomo w sumie, co się tutaj dzieje. Z tej strony już jest lepiej troszeczkę i tej strony tutaj przy samym brzegu raczej pewnie nie będę ruszała, natomiast tu jest jakaś taka wielka niewiadoma. Ten kształt mi się nie podoba. Te płatki są zbyt takie równe i podobne do siebie, więc chcę dać tutaj troszeczkę więcej cieplejszych i jaśniejszych zieleni, poprawić kształty, ułożenie tych płatków i te cieplejsze zielenie też pozwolą mi właśnie dodać ciepła do tego obrazu. Ja dałam sporo takich chłodnych zieleni, tutaj już takich bardzo niebieskawych, tutaj też one są takie neutralne, więc chcę dać te zielenie cieplejsze tu i to mi pozwoli też poprawić ten kwiat. Zobaczę teraz, jak się usuwa pędzlem z tego papieru. Całkiem przyzwoicie. Okej. Już skończyłam, wprowadziłam te poprawki, które zamierzałam. W pierwszym momencie uwaga skupia się na tym elemencie, dlatego że on jest bardzo skontrastowany z tłem i się tak
wyróżnia z całości. Wtedy nasz wzrok przechodzi do następnych elementów, które mają duży kontrast. To jest ta grupa tych dwóch kwiatów. A potem w trzecią stronę do tego najmniej kontrastowego, ale ciągle jeszcze z jakimś tam kontrastem. I wtedy spojrzenie znowu idzie w górę. Tutaj te linie od łodyg prowadzą i w ten sposób tworzy się taki trójkąt, po którym podąża wzrok. Oczywiście potem ten wzrok będzie błądził gdzie indziej i zaczniemy oglądać inne elementy, ale to jest taki właśnie trójkąt, który utrzymuje naszą uwagę wewnątrz obrazu, że nie wychodzi spojrzenie poza obraz, nie błądzi gdzieś tam, tylko pozostaje wewnątrz obrazu. I jak maluję tego typu sceny, gdzie jest duża komplikacja, dużo elementów, to staram się wybrać kilka takich, które uważam za najważniejsze i takich, na których chcę, żebyśmy się skupili, kiedy oglądamy obraz. A potem staram się, tak jak tutaj, uporządkować je w jakiś taki sposób, żeby zaplanować to, w jaki sposób potem obraz jest oglądany. I mogę to zrobić używając kontrastu, mogę to zrobić używając linii i wielu innych takich elementów, które wchodzą w skład kompozycji. Papier mi się bardzo fajnie sprawdził. Dobrze przyjmuje pastel. Można odrobineczkę rozmazywać, jeżeli ktoś chce. Można w pewnym stopniu usunąć pędzlem warstwy pastelu, także nie jest tak, że nic się nie da zrobić. Jedyne co, to na wierzchu pozostał mi taki pył po całości. Mam wrażenie, że bardzo dużo zbiera tego pastelu, jak się maluje po tym papierze, to sporo takich drobinek opada, ponieważ mam w pionie sztalugę, więc to, co opada, pozostaje na niższych częściach. Także jak zdejmę obraz ze sztalugi, to leciutko puknę go od tyłu dłonią, popukam parę razy, żeby ten pył, który, o tutaj może go widać, żeby ten pył, który tutaj, te drobne pyłki, które tu zostają na powierzchni, żeby to opadło i żeby tego nie było. Nie chcę dmuchać na to, bo dmuchanie na pastel to nie jest dobry pomysł. Bardzo dużo cząsteczek zaczyna się wtedy unosić w różnych kierunkach, a jakby tego nie chcemy, więc popukam delikatnie od tyłu, jak już będę miała zdjętą kartkę, tak żeby ten pył spadł na dół. Teraz jak zawsze zostawię obraz na chwilkę, żeby świeżym okiem za dzień, dwa spojrzeć i ewentualnie jeszcze jakieś poprawki nanieść. Całkiem ciekawa wyszła kompozycja. Parę rzeczy jeszcze chciałabym zmienić, ale zobaczymy, dam sobie troszeczkę czasu i nie chcę tak od razu zmieniać w tym momencie, bo za kilka dni może się okazać, że jednak stwierdzę, że nie ma takiej potrzeby, żeby coś zmieniać. Jeżeli chcecie zobaczyć film o tym, jak nanosić poprawki w pastelu i jak sobie radzić z problemem, kiedy coś nam się nie udaje, to zapraszam tutaj. I na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.